Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie przedstawię Wam postać Jana Zumbacha, polskiego lotnika, jednego z największych polskich bohaterów w bitwie o Anglię. Po wojnie Zumbach był przemytnikiem, najemnikiem, a potem handlarzem bronią. To historia pełna niezwykłych przygód, ale Zumbach nie znosił w życiu nudy. I oczywiście są w niej służby specjalne. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Jan Zumbach to jeden z największych polskich bohaterów bitwy o Anglię. Jego historia długo nie była w Polsce znana. Wprawdzie nazwisko Jana Zumbacha pojawiało się wśród pilotów legendarnego polskiego dywizjonu 303, ale nic więcej o nim nie wiedzieliśmy. Ta sytuacja uległa zmianie po 1989 roku, gdy zaczęto ujawniać kolejne fakty związane z jego niezwykle bujnym życiem. Dopiero jednak w 2000 roku, gdy przetłumaczono z angielskiego na polski wspomnienia Zumbacha zatytułowane Ostatnia walka, mogliśmy szerzej poznać jego historię. Ale nadal kryje ona wiele tajemnic. Jan Zumbach urodził się w 1915 roku na warszawskim Ursynowie. Jego ojciec był rodowitym Szwajcarem. On sam również posiadał szwajcarski paszport, ale czuł się Polakiem. Po maturze Zumbach postanowił wstąpić do wojska, zatajając swoje szwajcarskie obywatelstwo. Komisji poborowej przedłożył akt urodzenia, w którym nie było o tym mowy. Po odbyciu kursu dla podchorążych rezerwy trafił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, którą ukończył w 1938 roku. We wrześniu 1939 roku Zumbach odbył kilka lotów bojowych, a następnie wraz z innymi polskimi lotnikami przedostał się do Rumunii. Stamtąd udał się do Francji. W ośrodku dla polskich lotników w Lyonie przeszedł szkolenie na francuskich samolotach. Gdy w maju 1940 roku Francję zaatakowały Niemcy, Zumbach brał udział w walkach powietrznych, zapisując na swoim koncie pierwsze sukcesy. Po klęsce Francji znalazł się w Wielkiej Brytanii. Tam trafił do dywizjonu 303, który jako jeden z pierwszych polskich dywizjonów wszedł do walki z Niemcami. Zaczął odnosić sukcesy, zaczynając od zestrzelenia 2 Dornierów 215, a potem 2 Messerschmittów 109. Czas największych walk powietrznych nad Wielką Brytanią Zumbach zakończył z wynikiem 7 pewnych zestrzeleń i 4 prawdopodobnych. Kolejny etap walk przyszedł w lecie 1941 roku, gdy eskortował brytyjskie bombowce. Zestrzelił najpierw 2 Messerschmitty 109, a potem zaliczył kolejne celne trafienia. 13 października 1941 roku musiał walczyć aż z 5 niemieckimi myśliwcami i został trafiony. Zdołał jednak dociągnąć swoją maszynę do Anglii i wylądować na lotnisku West Malling. W drugiej połowie 1943 roku Zumbach był słuchaczem Wyższej Szkoły Lotniczej w Idleton, po ukończeniu której dowodził większymi formacjami lotniczymi. W kwietniu 1945 roku zabłądził nad Holandią i przeleciał linię frontu. Nie mając paliwa, zmuszony był wylądować na terenie wroga.
W rezultacie tego trafił do niemieckiej niewoli, w której pozostał do końca wojny. Po zdemobilizowaniu wyjechał do Szwajcarii. Ale ciągnęło go do nowych przygód, bez których nie potrafił żyć. Założył wtedy własną firmę lotniczą i zajął się kontrabandą. Szmuglował między innymi szwajcarskie zegarki do Anglii, przemycał złoto i broń do Palestyny oraz papierosy do Włoch. Trudnił się też różnymi machinacjami finansowymi. Jedną z nich było skupowanie podrobionych w czasie wojny przez Niemców brytyjskich funtów i ich wymiana na prawdziwe. Jego wspólnikami w tym biznesie byli Fryderyk Ebel, polski Żyd, zamieszkały w Paryżu, i Adam Schulman, przemytnik posługujący się legendą konsula honorowego Puerto Rico. Zumbach zarabiał na tym spore pieniądze i wydawało się, że jest zadowolony z życia. Ale nie trwało to zbyt długo. Przeniósł się wkrótce do Maroka, instalując swoją firmę w Tangerze, która wtedy była Mekką przemytników. Ale i to nie trwało zbyt długo, ponieważ jego działalność została namierzona przez służby celne i mało co nie został aresztowany. Zumbach wyjechał z Tangeru do Francji. Tam został dyrektorem fabryki ręczników w Chartres, ale również i to nie trwało zbyt długo. Zumbach pragnął bowiem nowych przygód. W 1955 roku otworzył dyskotekę w Paryżu. Do jego lokalu przybywali różnej maści awanturnicy. Była muzyka, kobiety i morze whisky. W lecie 1961 roku w paryskiej dyskotece Zumbacha pojawił się jakiś typ z niezwykle lukratywną propozycją. W rezultacie tej oferty Zumbach spotkał się ze świtą Mojżesa Chombego, samozwańczego prezydenta Katangi, zbuntowanej kongijskiej prowincji. To spotkanie zakończyło się podpisaniem kontraktu. Zumbach miał dostarczać do Katangi samoloty bojowe, a potem stanąć na czele tamtejszych sił powietrznych, których wtedy jeszcze nie było. Zorganizował swoją własną armię najemników, wśród których znaleźli się jego koledzy, piloci Witold Łanowski i Jan Kurowski. Kupił też kilka starych amerykańskich samolotów i z tym wszystkim udał się do Katangi. Wśród najemników pracujących dla Chombego obok Zumbacha znaleźli się znani wtedy kondotierzy, Francuz Bob Dinard i Belg Jean Schramm. Ale to Zumbach jako John Brown stanął na ich czele. I zaczęła się wojna, w której nagminnie dochodziło do zbrodni. Tyle tylko, że po jakimś czasie Chombe, pracodawca Zumbacha, zaczął mieć kłopoty finansowe, a potem uciekł za granicę, nie widząc chyba zbyt wielkich szans na swoje zwycięstwo. Jakby tego było mało, był winien Zumbachowi prawie 1 000 000 franków. W rezultacie tego Zumbach bez grosza przy duszy powrócił do Europy, ale nie na długo. W maju 1967 roku w jego paryskim lokalu pojawił się kolejny podejrzany typ, który zaproponował Zumbachowi nową pracę. Miał zakupić niedrogi używany bombowiec i dostarczyć go do Lizbony. Gdy tam dotarł rozklekotanym B-26, spotkał się z pułkownikiem Ojukwu, dowódcą rebeliantów z Biafry, zbuntowanej nigeryjskiej prowincji, i zgodził się za pieniądze wziąć udział w nowej wojnie, w której miał bombardować pozycje nigeryjskiej armii. Tym razem wszystko było jeszcze większą prowizorką. W jego bombowcu zamiast prawdziwych bomb były beczki z benzyną i fosforem, które dwaj ciemni jak noc żołnierze Ojukwu wyrzucali z samolotu.
Trzeci z nich, podobnie wyglądający, strzelał ze zdezelowanego czeskiego karabinu maszynowego, pociągając za sznurek podwiązany do cyngla na wyraźny rozkaz dowódcy. Ale pomimo tego Zumbach i tak odnosił sukcesy. Zbombardował między innymi lotnisko w Makurdi, zabijając między innymi szefa sztabu nigeryjskiej armii. Potem zmusił do wycofania się nigeryjski niszczyciel, który blokował wejście sił rebeliantów do port Harcourt. W sierpniu 1967 roku Zumbach trafił nawet na okładkę amerykańskiego Time'a, który napisał o nim jako o tajemniczym najemniku niewiadomej narodowości. Ale w Biafrze Zumbach odkrył, że broń sprzedaje w Afryce nie tylko Zachód, ale i blok komunistyczny. W rezultacie tego odkrycia postanowił sam się tym zająć. Powrócił do Paryża i zaczął prowadzić swoje zbrojeniowe biznesy. Tyle tylko, że na niezbyt wielką skalę. Ale wtedy jego osobą interesowały się już wywiady zachodnie i wywiady z komunistycznego bloku. Pomimo tego Zumbach dalej szukał przygód. Regularnie przyjeżdżał do Polski w czasach rządów Edwarda Gierka. Tutaj mógł się spotkać ze starymi przyjaciółmi Stanisławem Skalskim i Tolem Łokuciewskim. Tak jak on, asami dywizjonu 303 i napić z nimi wódki. Zazwyczaj pomieszkiwał w jednym z apartamentów warszawskiego hotelu Bristol. Był tam pod okiem Departamentu I MSW, czyli cywilnego wywiadu, który się nim również zainteresował. Ten ostatni podesłał mu braci Janoszów, którzy kilka lat wcześniej zorganizowali na Zachodzie grupę przestępczą zajmującą się kradzieżą złota i diamentów w ramach prowadzonej przez wywiad operacji Żelazo. Jednak Zumbach był zbyt doświadczonym facetem, aby dać się Janoszom wciągnąć do współpracy z wywiadem. Potem zwrócił na niego uwagę wywiad wojskowy i również zaczął podsuwać mu partnerów do biznesu. Dla wojskowego wywiadu ktoś taki jak Zumbach mógł wydatnie pomóc w opróżnieniu wojskowych magazynów z przestarzałej broni. Dzięki pośrednictwu Zumbacha ta broń trafiła potem w ręce afrykańskich rebeliantów, Palestyńczyków, a także do Libii i Iraku. Do Polski zaczęli wtedy przyjeżdżać wysłannicy Saddama Husajna i pułkownika Muammara Kaddafiego. I Zumbach dostrzegł dla siebie wtedy szansę na zarobienie naprawdę dużych pieniędzy. Do tego celu założył nawet nową firmę, która miała w tym pomóc. Miał też dzielić się zyskami z wojskowym wywiadem. Wszystko wydawało się być już organizacyjnie dopięte. Zumbach miał pojawić się w Warszawie na początku stycznia 1986 roku, aby osobiście dopilnować wysyłki pierwszej partii broni. Tyle tylko, że nie przybył. Rezydent wojskowego wywiadu w Paryżu przysłał do centrali w Warszawie meldunek informujący o zamordowaniu Zumbacha. Jak ustalono, jego pokiereszowane zwłoki leżące w wannie pełnej krwi 3 stycznia 1986 roku odnalazła francuska policja. Po kilku dniach francuskie gazety zaczęły pisać, że zamordowanie Jana Zumbacha miało związek z operacją sprzedaży broni przez służby komunistycznej Polski. Jak rzeczywiście było, tego nigdy nie wyjaśniono, bo francuska policja bardzo szybko umorzyła śledztwo w tej sprawie. Śmierć Jana Zumbacha wywołała spore poruszenie w Warszawie. Na polecenie szefa MON, generała Floriana Siwickiego, kilka miesięcy później jego prochy zostały sprowadzone do Polski i pochowane na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Wywiad wojskowy uruchomił też swoje własne śledztwo w sprawie śmierci Jana Zumbacha.
ale nie potwierdziło ono tego, że stali za nią ludzie z izraelskiego Mossadu. Od całej sprawy zdystansowała się rodzina Zumbacha, żona, syn i mieszkający w Szwajcarii brat. Oni wszyscy chcieli mieć już z tym spokój. Historia Jana Zumbacha wróciła jeszcze raz w 2006 roku, gdy swoją działalność rozpoczęła Komisja Weryfikacyjna do spraw wojskowych służb informacyjnych. Natrafiła ona na dokumenty archiwalne, które rzeczywiście potwierdziły to, że Jan Zumbach był pośrednikiem w sprzedaży przez wywiad wojskowy broni. Mógł więc znaleźć się na celowniku izraelskiego Mossadu. Tak twierdzi również Lynn Olson, amerykańska dziennikarka, która wspólnie ze Stanleyem Cludem napisała książkę o polskich pilotach walczących w czasie wojny w Wielkiej Brytanii. Czy historia Jana Zumbacha jest historią polskiego bohatera, czy też historią najemnika o niewiadomej narodowości? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Państwu i mam nadzieję, że poznam ją, czytając Państwa komentarze. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.